Oh my god, I made a huge mistake. Huge mistake. We are currently at the airport in Manila, Philippines, and are on the way to Singapore. And that's my first meal on the plane. So I just arrived to the Singapore Changi airport. Sorry for me, I look very bad because it was a long flight and long day as well. So I have 11 hours now to explore Singapore. I'm going out. I will try to go out from the airport somehow and then take the train to the city or maybe a taxi. Let's see how long it takes, and then let's see where I'm going. I don't have any plan because I actually got the information. I knew it like 2 days ago that I have so long layover, so I don't know what to do. Let's see. To się nazywa Dziewel, znalazłam. Wow. The Jewel is one of the most popular attractions at the Changi airport. It's the world's tallest indoor waterfall. The entry is for free and it's very impressive. Próbuję już od godziny stąd wyjść. To jest tak, że wiecie, w ogóle ja kupiłam teraz SIM-kartę i to ja tak znam, że jak się wychodzi już z lotniska, to już czekają z tymi SIM-kartami, szczególnie w Azji, już ci chcą sprzedawać. O, tu SIM-kart, która lepsza, krzyczą, a tu po prostu miałam taki problem, żeby znaleźć sklep, który sprzedaje właśnie karty do telefonu. Zajęło mi to pół godziny szukanie. No i później w ogóle zapłaciłam za nią $50. Ja powiedziałam do pana, że jest tylko na jeden dzień, jakąś najtańszą i dostałam taką, myślę, że tylko jest tylko jedna, może jest więcej, no ale ja jestem turystą, ja nie wiem, ja potrzebuję SIM-karty, bo inaczej się zgubię i kupiłam za $50 kartę do telefonu. Także Singapur wydaje się już drogi teraz. Teraz właśnie idę na pociąg do miasta i żeby go znaleźć, trzeba iść do terminalu trzeciego. Czyli ja wylądowałam w terminale pierwszym i musiałam zmienić terminal trzeci i z terminalu trzeciego jedzie na pociąg. Czyli jeszcze tu jestem, ale już niedługo. I followed the directions to the city and had to take the SkyTrain to the terminal number 3. Meanwhile, I bought a Singapore tourist pass for an unlimited public transport. No, kupiłam sobie taką kartę na metro. Ona kosztowała $22, ale $10 dostanę z powrotem jako deposit, czyli tak $12 za taki pas. I nareszcie wyszłam. Mówiłam, to było takie skomplikowane. Nie wiedziałam, gdzie iść. Chłopaki mi pomogli z pociągu. Nadzieję, że muszę je przesiąść tutaj, inny pociąg wziąć, bo inaczej bym się pogubiła. Także super, że tam bardzo pomocni są. I dobry angielski też wszyscy mają, to jest też super. Ale jest duszno. Teraz idę, musiałam przejść na drugą stronę, nie ma chodników za bardzo. Skomplikowane to trochę tutaj, powiem wam. Idę zobaczyć teraz tego lwa, Merlion i
Marina Bay. Zobaczymy. For lunch, I ordered the traditional laksa. Oni też kolę jakąś fajną mają. Patrzcie, jakie fajne jest taki smok pokazany na koli. Zjęłam dobrą zupkę, dobrą laksę, pyszna była. Teraz sobie idę zobaczyć tego lwa. Jestem przy Marina Bay Sands i później pójdę do ogrodów. Szkoda, że jestem w ciągu dnia, bo wiem, że Singapur w nocy wygląda lepiej, ale tutaj późno jest zachód słońca, a ja muszę zdążyć na mój lot, także nie wiem, czy zostanę do wieczora, ale i tak fajnie zobaczyć sobie to miasto w ciągu dnia. Jestem chyba jedyną blondynką w tym mieście. Dlatego włosy związałam. Bo wszyscy patrzą. O Boże, Boże. No, teraz trochę przynajmniej widać tych blond włosów. Teraz takie już mam odrosty brązowe. To jest okej. No, ale ja wam powiem, że Singapur to zupełnie inny świat. W porównaniu do tych Filipin, to Singapur jest taki bardziej, to jak nie Azja, to tak wszystko jest czyściutko, wszystko jest nowoczesne. To ja nie powiedziałabym, że jestem w Azji, gdybym tu przyjechała, bo naprawdę jest zupełnie inaczej. Bardzo mi się podoba, bo jest tak czyściutko, pięknie, ale to nie jest mój styl podróży, ja to wolę sobie pojechać na takie miejsca poza miastem, bo jednak takie wieżowce mnie przerażają. Nie mogę być przy wieżowcach, bo mnie tak czuję się taka malutka i taka... Nie, za mnie za dużo, także ja wolę sobie jakieś takie właśnie wyjechać na jakąś wieś czy poza miasto i tam podróżować, a nie w centrum miasta, więc... Ale i tak jest pięknie. Ja się tak wcześniej dziwiłam, że taki dobry angielski mają ludzie w Singapurze, a językiem rządowym w Singapurze jest angielski, chiński i malajski. Ja o tym nie wiedziałam, dlatego tak dobrze po angielsku mówią i cały czas słychać właśnie ich mówiąc po angielsku. Także to jest ich język rządowy. Nie wiedziałam o tym. To jest ciekawostka. Taką jeszcze małą ciekawostkę mam o Singapurze. W Singapurze panuje jedna z najsurowszych kar na świecie. Jaka? Kara śmierci. Tak, w Singapurze jest ona legalna. I powiem wam, że oni karają za posiadanie narkotyków. To nie jest tak, że jakieś zabójstwa, morderstwa, oczywiście tak, ale też właśnie za narkotyki. Czyli widocznie to prawo jest bardzo surowe tutaj, jeśli chodzi o narkotyki. No i ogólnie te egzekucje są tylko w piątki. Mamy takie prawo, że zawsze w piątki, ale no nie jest tego dużo oczywiście, ale no jest to prawo, tak. Także i oni to mogą też stosować na obcokrajowcach, nie tylko na Singapurczyków. Huge mistake. You know what? There is a free tour in Singapore for people with transit. I didn't know it. Like from transit from 5.5 hours to 24 hours, you get a free tour, like 3 hours. They picking you up from the airport, you going with the tour, 3 hours, and then bring you to the airport. I didn't know it, so I booked. I went by myself to the city. I bought this card, and now I'm by myself walking around. And it's very hot, and everything is so far.
Yeah, so if you don't know, there is a free, look for it, free transit, free tour transit Singapore. But you need to book before, so that's the problem. I can't do it anymore. You need to book it before, so book maybe 2 weeks before. Taka mała porada ode mnie. Człowiek uczy się na błędach, tak? I w tym momencie ja te błędy popełniam i Wam przekazuję moje doświadczenia. Weźcie proszę sobie autobus. Bo ja już tutaj chodzę od 2 godzin czy 3 godzin i ciągle jestem w tym samym miejscu. Spocona cała, po prostu masakra. Także pierwsza opcja, mówiłam, pierwszą opcją jest ten, jak macie transit, skorzystajcie z bezpłatnego autobusu. To będzie Free Transit Bus Tour. Coś takiego wygooglujcie, ale trzeba przynajmniej 2 tygodnie wcześniej go zabukować. Drugą opcją jest taka opcja, żeby sobie wziąć autobus, ten hop on, hop off, który po prostu zatrzymuje się gdzieś, wysiadacie i czekacie na kolejny, wsiadacie i całe miasto możecie zobaczyć w takim autobusie. On kosztuje tak z 50 do 60 dolarów, ale on operuje tylko od godziny 9 rano do 17. U mnie już jest godzina 16, także się trochę spóźniłam, już nie będę się wracała, już za późno odkryłam go i też nie chciało mi się wracać, ale po prostu jak macie tranzyt, to weźcie ten darmowy bus, jak nie macie tranzytu, tylko powiedzmy tylko na 3 dni, to weźcie ten bus hop on, hop off, bo po prostu chodzenie jest męczące i nie zobaczycie dużo, bo ja chodzę już od 3 godzin, już mówiłam, się cała spociłam. I co, zobaczyłam tylko te Marina Bay Sands i jestem w ogrodzie i to wszystko. A jeszcze jest Chinatown, jeszcze są inne miasteczka, inne miejsca. No, także autobus, proszę. Ok, kupiłam sobie 2 bilety. Jeden na ten Skyway, a drugi na... co to jest? Flower Dome. Nie mogłam się zdecydować, są 4 do wyboru. No musiałam się zdecydować na 2. Nie chciałam tylko na 1, więc zobaczymy, czy się opłaca. Powiem Wam, że to wejście do tego Skywalk jest bardzo skomplikowane. Nie wiem, czy to jest. Tego jeszcze nie znalazłam. Chodzę, nie wiem. Nie wiem, gdzie jest to wejście. Zapytam kogoś, wychodzę. Taki ten plecak jest ciężki. Jezu, już nie mam siły, cała spocona, ale dobra. Te 2 rzeczy ogarnę, bo już jestem w Singapurze, trzeba je zobaczyć. I chyba będę wracać na lotnisko powoli, bo kurczę, zmęczona, cały dzień chodzę. A przede mną, no, 14-godzinny lot. The Flower Dome holds the Guinness World Record for the largest glass greenhouse.
What surprised me was that at the airport you can see the prices for customers and the staff. I am lost again. I'm walking so much. I don't know where is the departure. Oh my god. O Boże, lecę samolotem z Pikachu, patrzcie. Samolot Pikachu to mój. And that's my next stopover in Greece. Finally, after 40 hours and 4 planes, I arrived to Germany. I'm a bit tired, but actually I'm okay. So I'm going to take my train to Poland. And then the journey is over. Oh my god, like 45 hours. Quite a lot. Yes, my backpack arrived. Finally arrived to my family house in Poland. Tired but happy. Good night.